No, jesteśmy w Sewilli. Nie wiem po prostu jak to opisać, ale jest tutaj tak pięknie. Dostaliśmy słuchaweczki, więc mam nadzieję, że w ogóle tego nie słyszycie przez mikrofon, który mam dosłownie tutaj na koszulce. A tutaj mam słuchawkę, przez którą słyszę przewodniczkę, która opowiada wiele rzeczy o tym miejscu. O, tu jakaś ryba płynie. Nawet nie wiedziałem, właśnie tutaj mi przewodniczka mówi, że to miejsce jest wykorzystywane do różnych popularnych filmów, na przykład Star Wars, Gra o Tron i wiele innych filmów popularnych, więc ciekawe. W sumie ma to jakieś klimaty Star Warsowe, co by nie mówić. I oczywiście dużo ludzi, którzy sprzedają jakieś pierdółki i zaraz opowiem o tym miejscu więcej, bo jest naprawdę bardzo dużo kieszonkowców. Mam jeszcze jedno pytanie, bo zauważyłem, że tu w Hiszpanii jest bardzo dużo rond. Tutaj nie ma skrzyżowań w większości. No. Czy to jest prawda, że Czy to tu, czy w wszędzie? Hiszpanii jakby wolą ronda niż skrzyżowania? Ja bym rzekła, że tak. Tak, i właśnie Ja bym ozdobione tak są bardzo te Tak. fontanny. A to No nie tak, w to Polsce nie właśnie tak? zauważyłem. Chciałam na to Nie, no, nigdy uwagi. skrzyżowania. Skrzyżowania są. Tak, Tak, Mało jest rąk. bardziej ale- chyba wygodne, nie? Takie ronda, tak, czy też tak myślę, ronda są lepsze. Wszędzie tutaj jest właśnie mnóstwo rond, a jak nie, to robią. A jak jakiekolwiek skrzyżowanie jest, to właśnie bez przerwy są jakieś roboty drogowe, żeby robić ronda. No właśnie, tak, Masz tak. rację. Nigdy na to nie zwróciłam uwagi, ale numer. Jest tu bardzo dużo kieszonkowców. To jest trzecie najbardziej odwiedzane miasto w Hiszpanii i czwarte największe w Hiszpanii miasto. Co się z tym wiąże? Że jest tu najwięcej turystów, czy trzecie największe miasto pod względem odwiedzanych miast w Hiszpanii, no to oczywiście też jest dużo kieszonkowców, rabusi, więc trzeba uważać. Jeszcze nie widziałem żadnego, ale na pewno trzeba na to zwracać uwagę. Wchodzisz na plac i masz wrażenie, że jesteś w zupełnie innym świecie. Plac hiszpański w Sewilli robi niesamowite wrażenie. Ogromny budynek w kształcie półkola, piękne mostki, fontanny i kanał, po którym naprawdę można popływać łódką. Zbudowano go w 1929 roku na międzynarodową wystawę, ale do dziś wygląda jak zrobiony pod Instagrama. Obok jest zielony, spokojny park Maria Luisa, idealny na chwilę odpoczynku. Co ciekawe, kiedyś planowano tu zrobić muzeum lotnictwa, ale na szczęście powstało coś znacznie piękniejszego. Wszystkie mosty są ozdobione takimi kafelkami pięknymi. To jest niesamowite. Ale jednak pomyśleć człowiek o Hiszpanii, to pierwsze co rzuca się w oczy te zdjęcia z tego miejsca, pałac, plac hiszpański. No, można tu w ogóle wynająć sobie taką łódeczkę, którą można przypłynąć sobie wokół tego miejsca. Także ciekawe. A ciekawe jestem też, ile kosztuje. Podejrzewam, że sporo, jak na tak popularne miejsce. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi, masa. Nie dziwię się w sumie. Naprawdę nie dziwię się, bo jest to piękne. Wszyscy chcą zrobić zdjęcia. I wstawić na Instagrama. No, swoją drogą również zapraszam na swojego Instagrama.
tutaj gdzieś Wam się pojawi, ale przede wszystkim macie w opisie pod filmem link do mojego Instagrama oraz TikToka. Także zapraszam. Wszyscy pędzą na plac hiszpański, ale zaraz obok jest plac Ameryki, spokojniejszy, a równie piękny. 3 pałace, staw z kaczkami, palmy, no i pawie, które spacerują sobie jak u siebie. Idealne miejsce, żeby uciec od tłumu i posiedzieć w cieniu z widokiem jak z pocztówki. Musicie to zobaczyć na własne oczy, naprawdę. To jest takie piękne miejsce, że to szok. Wszystkie te kafelki, one są innego koloru, innej barwy. Dużo roboty, żeby to wszystko zbudować. Sevilla, no ja wiedziałem, że po prostu będzie piękne i rzeczywiście jest. Wzdłuż ścian na placu hiszpańskim w Sewilli ciągną się kolorowe, ceramiczne panele. Każdy przedstawia inną prowincję Hiszpanii. Wygląda to niesamowicie. Mapy, postacie, sceny z historii, wszystko zrobione z ręcznie malowanych kafelków. Ludzie siadają, robią zdjęcia, szukają swojego regionu. To niby tylko ozdoba, ale jak się na to popatrzy chwilę dłużej, to naprawdę robi wrażenie. Co ciekawe, podczas wojny domowej Sewilla była pod kontrolą frankistów, więc plac nie ucierpiał i przetrwał do dziś prawie bez zmian. Konie oczywiście też można wynająć, bardziej bryczki, ale nie polecam. No bo co to jest za przyjemność? A szczególnie dla konia. Dla konia też w ogóle nie jest przyjemność. Przejechać się wokół placu, jak samemu można się przejść i zrobić więcej ładniejszych zdjęć niż na bryczce. Nie rozumiem tego, naprawdę. Y nadie más que tú. Ojos negros y verdadera, Dobra, ja już idę do autokaru, bo jedziemy w kolejne miejsce i już na mnie czeka, ale naprawdę warte miejsce odwiedzenia. A jeszcze o czym mogę Wam wspomnieć, to to, że wokół całego placu hiszpańskiego jest ogromny park. Naprawdę tak dużego jeszcze nie widziałem. To zostało wykonane przez francuskiego architekta. No, zrobił dobrą robotę, co by nie mówić. Ja już wsiadam do autokaru i lecimy do następnego miejsca. Jesteśmy pod jednym z wielu tutaj w Sewilli pomników poświęconych wyprawie Krzysztofa Kolumba. Izabel, tak się nazywał. I tu wysoko jest Cristóbal Colón, czyli oczywiście Krzysztof Kolumb. Bardzo ciekawy, ładny pomnik z fontanną. Takie ogromne drzewo, a i tak nie jest największy. Wchodzę właśnie do dzielnicy żydowskiej. Nawet widać w sumie taką różnicę, jeśli chodzi o infrastrukturę.
każdy budynek wygląda ładnie. Żółto-biało, czerwono-biało, tam zaraz będzie. Dzielnica żydowska w Hiszpanii, w Sevillie. Będę w ogóle mówić raz Sevilla, raz Sevilla, a raz Sevilla. Bo tutaj, jak wspomniałem wcześniej, na placu hiszpańskim. Hiszpania, jak i turyści mówią różnie. Zimna woda, orzeźwiająca, oczywiście nie do picia. Patrzcie, jakie ciasne uliczki. Tutaj w Hiszpanii to jest bardzo, no, że tak powiem, powszechne, że buduje się tak ciasne uliczki, ale to jest w sumie nie tylko w Hiszpanii, w wielu miejscach na ziemi, w Grecji, w Polsce zresztą też, na starym miejsce, w Warszawie, jak i w Krakowie, na różnych rynkach. Takie budują. Ależ pachnie. Nie wiadomo, co tu jest. Jakaś chałwa chyba, chałwa i jakieś czekolady. To jest pychota. A, i wina widzę. Przechodząc ciasnymi uliczkami trafiłem na większą przestrzeń, gdzie znajdowała się katedra, która ma naprawdę wielką historię. Spójrzcie, jaka katedra. Ogromna, ale patrzcie, jakie rzeźbienie, jakie szczegóły na wykonanie tego. Teraz jestem w tej katedrze i wyobrażacie sobie to, że ona była budowana 106 lat. 106 lat. I naprawdę na filmie nie widać tego, jak to jest ogromne, ale serio jest potężnie wielkie i te wszystkie kolumny, masakra. No, robi wrażenie. Bardzo mi to przypomina Królestwo z Władcy Pierścieni Krasnoludów, Mori, mega podobne. W tym miejscu pochowali Krzysztofa Kolumba, w tej katedrze. Sufit jest w stylu gotyckim, zupełnie cały, a tam wszystko jest zrobione ze srebra. Tutaj ze złota i tam również ze złota i w paru innych miejscach, ale naprawdę to wszystko jest tak ogromne i potężne, że robi wrażenie. Prawdziwe srebro. Tutaj został pochowany syn Kolumba w tej samej katedrze. Grób Kolumba w Sewilli jest taki okazały, ponieważ Hiszpania chciała podkreślić, jak ważny był dla ich historii. Jego szczątki przez lata krążyły między kontynentami, więc do dziś to trochę zagadka, gdzie naprawdę spoczywa. Tak jak kościół, taki grób jest potężny. A tam dalej leży jego syn. Wszystko ze złota. W ogóle trafiłem na jakiś ślub. Wyobrażacie sobie, ile w takiej katedrze musi kosztować coś takiego? Taka uroczystość, bo ja nie wiem, ale na pewno dużo. Podejdę chwilę. Zdjęcia robią, wszystko. O, kwiaty rzucałem. O, i koniec, zamykałem, bo już wyszli. Ale mnóstwo ludzi. O, właśnie się skończyła wycieczka i wyszliśmy z katedry. Robi wrażenie. Nie no, musicie po prostu odwiedzić to miejsce i tyle. Ja idę zwiedzać chyba arenę byków. No, wychodzimy. Żeby zwiedzić całą Sewillę, potrzebne jest aż 5 dni, bo w jeden dzień nawet tego się nie zwiedzi, bo tu jest naprawdę bardzo dużo. Idę teraz po najbardziej ruchliwej ulicy, odkąd tu przyjechałem w sumie, ale idę do Zary, zobaczyć czy coś jest tutaj, czego nie ma gdzie indziej. Za 3 euro taki kawałek pizzy, on jest cieplutki, podgrzała pani na miejscu. Sosu niestety nie dała, ale bardzo dobry. Wiecie co mi się podoba?
to to, że tu wszędzie wiszą flagi Hiszpanii. Wszędzie, gdzieś nie pójdę. Tu jest jedna, a tam już są kolejne. Tu druga, tu trzecia. Ale bardzo mi się podoba flaga Hiszpanii. Osobiście uważam, że jest oryginalna i inna od wszystkich innych. No, to mi się podoba. A tutaj Facie już sprzedaje koszuleczki. Ciekawe, czy jest Lewandowski. O, jest Lewandowski. A nie, to Jan. Autobusy Sewilli. Się skusiłem na kupienie butów, bo po prostu tak mi się spodobały, że to szok. Ja to jestem zakupoholik, więc nie obejdę się bez wejścia do Zary. Muszę zobaczyć po prostu, co tu jest. Ale buty naprawdę piękne. Może później wam zrobię unboxing. Słuchajcie, tutaj dziewczyny oraz faceci, chłopaki, no młodzi. Tutaj się nie chodzi w dresie w ogóle. Nie widziałam żadnej osoby. A w Polsce to po prostu, no, jest niestety taka moda, że dużo chodzi w drillu, dużo chodzi w dresie. No to jest moim zdaniem słabe. No, nie powiecie, że to nie jest, że to jest eleganckie, bo nie jest. A tutaj po prostu no jeans, dużo powie, że po prostu dres jest wygodny, ale nie. Moim zdaniem jak się wychodzi gdzieś na miasto, to się powinno wyglądać. W Hiszpanii, jak i w Portugalii są bardzo popularne skuterki. Tutaj dosłownie można je wynająć jak hulajnogi elektryczne. I oczywiście hulajnogi i rowery też są do wynajęcia jak w Polsce. Oj, jakaś kobitka mi tutaj zasłoniła. W Sewilli jest bardzo często po 50 stopni. Tutaj potrafi być 50 stopni w te najgorętsze dni i dosyć nawet często. W tej chwili jest około 29, nawet może i 30. Chociaż ja to tam nie narzekam na ciepłą pogodę. Wolę nawet takie niż szaroburo, deszcz lub śnieg. Śniegu nie lubię, bo potem błotko się robi. Contigo yo estaría, contigo yo estaría, ay la persona más feliz del mundo. Tak naprawdę jutro już wylatuję, ale mam nadzieję, że wasza opinia o moich filmach wzrośnie i będą coraz lepsze, dlatego chciałbym was zaprosić do zasubskrybowania tego kanału. Będą coraz grubsze materiały. Spójrzcie na to. Jedyny wieżowiec Sewilli. W Sewilli stoi Torre Sevilla, pierwszy jak dotąd jedyny wieżowiec w mieście. Zbudował go bank Cajasol, ale od samego początku budowa budziła sprzeciw. Mieszkańcy protestowali, a UNESCO ostrzegało, że może przez to wypisać Sewillę z listy światowego dziedzictwa. Chodziło o to, że wieża psuje historyczną panoramę z Giraldą. Ostatecznie budowę dokończono, ale od tamtej pory nowe wieżowce są tu tematem tabu. No i jak wspomniałem, to też również są lajmy do wypożyczenia, rowery, hulajnogi, nawet skutery, bo tutaj jest to bardzo popularne. Gdzie się nie przejdzie, to jest dużo skuterków. Miałem przyjemność przejść obok Plaza de Toros w Sewilli, jednej z najstarszych i najsłynniejszych aren walk byków w Hiszpanii. Powstała w XVIII wieku i do dziś odbywają się tam tradycyjne corridy, czyli walki byków. Główną postacią jest toreador, zawodnik, który walczy z bykiem i pokazuje największe widowisko na arenie. Wnętrze areny kryje też muzeum pełne oryginalnych strojów i pamiątek tych słynnych zawodników. Niestety ze względu na brak czasu nie wszedłem do środka, mimo że takie miałem plany. No i tu już jest mój autokar, do którego zmierzam, do mojego własnego hotelu. No ale już jestem zmęczony naprawdę, bardzo jestem zmęczony, ale jestem zadowolony. No. Dobra, słuchajcie, o czym jeszcze nie wspomniałem, a na pewno to jest dosyć istotne, to to, że Hiszpania, a bardziej Sevilla, ma największy port w
na świecie, jeżeli chodzi o port śródlądowy, w sensie, że wiecie, pośród lądu. Tam nadpływają takie ogromne wycieczkowce, a teraz palma mi zasłania, ale gdzieś tam wam podkreślę. No tam daleko widać taki duży wycieczkowiec. Tutaj macie też taki mniejszy stateczek, o wiele mniejszy, piracki. W oddali widać fragment złotej wieży. Torre del Oro to jedna z najstarszych budowli w Sewilli. Zbudowana przez Maurów w XIX wieku, służyła jako część systemu obronnego portu i miejsce, gdzie przechowywano skarby przywożone statkami zamorskich wypraw, głównie z Ameryki. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od złocistego blasku, jaki odbijały jej ściany w słońcu. Wieża stoi nad brzegiem rzeki Guadalquivir, która przepływa przez samo centrum miasta i przez wieki była główną drogą handlową Sewilli. Dziś w środku działa Muzeum Morskie, gdzie można poznać historię żeglugi i znaczenie miasta jako portu. W ogóle zrobiło się jakoś pochmurnie. Tutaj może nie widać tego, ale tam z tamtej strony jest dużo chmur. Jakby miało zaraz padać.